No, widziałam, że się popłaczę. Wielkie wejście, kochana! Co tam u ciebie? Anita, masz 30 lat. Jak się miewasz ogólnie? I jak się miewałaś w ciągu tych... To będą chyba... No, to będą 4 lata, bo nagrywamy to jak mam 26 lat. Nie, jeszcze mam 25, ale powiedzmy, że jak to opublikuję, to mam 26 lat, czyli 4 lata zostały. I jak się w tym czasie miewałaś, kochana? Powiedz mi, co tam w ogóle u ciebie, co się działo. Po prostu jak się miewasz, kochana. Musisz mi trochę opowiedzieć, wiesz, że możesz mi powiedzieć wszystko, oczywiście. Ja, powiedzmy, na razie się czuję całkiem dobrze, ale mamy już swoje momenty, kiedy uświadamiasz sobie swoją rolę w systemie i ci to trochę przytłacza. Mam do ciebie dużo pytań, ale najważniejsze dotyczą oczywiście twojego wyglądu. Jaki masz kolor włosów teraz? My teraz idziemy w taki niebieski, jesteśmy teraz przed farbowaniem. Mamy tutaj różne odcienie niebieskiego. Będziemy musieli tutaj trochę rozjaśnić z Natalią i końcówki też będziemy rozjaśniać i myślę, że ten kolor będzie taki bardziej soczysty. Na razie się zdecydowałyśmy na ten niebieski i myślę, że zostaniemy przy tym trochę czasu, chociaż wiadomo, że my podejmujemy decyzję o wyglądzie dosyć impulsywnie, więc wszystko się może zmienić z miesiąca na miesiąc. Czy wciąż męczysz biedną Natalię tym farbowaniem? Czy znalazłeś sobie w końcu fryzjera? Może już jesteś na tyle bogata, że masz już fryzjera na etacie? Jaka była twoja przygoda z włosami? Jaką masz teraz długość włosów? No mamy teraz taką do ramion, ale planujemy trochę zapuszczać, żeby wyglądać, wiesz, tak jak nimfa, jak w liceum, gdzie chłopacy się w tobie zakochiwali. Pewnie już 3 razy ścinałaś włosy na krótko, może się nawet ogoliłaś na łys. Ja chcę zobaczyć po prostu mnóstwo zdjęć z tego, jak wyglądały twoje włosy, no bo w ciągu 4 lat może się bardzo dużo zmienić. Ale pewnie wyglądasz teraz jeszcze lepiej, bo masz te pewnie takie, wiesz, zmarszczki mądrości jakby, które ci przychodzą raz z wiekiem, więc... Jak tam twoje cielsko wygląda? Czy masz już kaloryfer? Czy umiesz już zrobić szpagat? Czy umiesz już zrobić pomp? Czy umiesz już zrobić bakasę na moje rogi? Bo Natalia ostatnio powiedziała, że ona zrobiła tą bakasanę, więc ona teraz już w ciągu tych 4 lat to pewnie już się nauczyła stawać z tej bakasany na rękach, ale no mamy efekt dosyć różny, więc a tym bardziej jak robisz sobie przerwy 2-tygodniowe na przykład, bo nie chce ci się sprzątać pokoju z rzeźbienia, no ale mam nadzieję, że wytrwałaś w tej twojej fit przygodzie, bo wiadomo, że 2 lata temu myśmy w ogóle nie pomyślały, że będziemy ćwiczyć i myślały, że ćwiczenie to jest rzecz nie dla osób inteligentnych, bo wiesz, zawsze ci inteligentni muszą wyglądać brzydko zawsze. I to się nigdy nie może łączyć. Czy masz więcej tatuaży? Bo na razie sobie przystępowałyśmy, teraz tak robiłam tatuaż, nie wiem, 2 lata temu? Tak, z 2 lata temu i na razie mam ich 5, ale kiedyś miałaś plan na być wytatuowaną na całym ciele. Może już masz, nie wiem, cały rękaw. Znaczy bardziej byliśmy na nogi tak skupione, że chciałabyś mieć nogi wytatuowane. Czy malujesz swoje paznokcie? My teraz stwierdziłyśmy, że nie będziemy malować paznokci, bo jest to marnowanie czasu, bo jak coś robisz, na przykład rzeźbisz czy coś, to zawsze ci to może odprysnąć i to źle wygląda, więc stwierdziłaś, że masz... Więc ja stwierdziłam, że mam wyrąbane. Właśnie jak ja mam coś o nas mówić? W sensie jako my, że jesteś kontynuacją mnie, czy jako ty i w ogóle jakiego czasu mam używać? Czy masz w końcu proste zęby? Czy zarobiłaś sobie na ten aparat? Ja myślę, że teraz w tym 2021 już będziesz miała ten aparat, więc może już nawet w wieku 30 lat będziesz miała proste te zęby, więc trzymamy za to kciuki. Czy zrobili ci w końcu tą przegrodę nosową i masz ją prostą? I czy wciąż ci się ten nos zapycha? Bo na to czekamy już nie wiem od ilu lat, kiedy ci to zrobią, ale mam nadzieję, że ci to zrobili i że możesz w końcu porządnie oddychać i że nie charkasz przed snem. Jak tam twoja sztuka? Jakich mediów używasz, bo obecnie czerwiec 2021 nie możemy się zdecydować na jedno konkretne medium i robimy praktycznie wszystko, co nam się zechce po prostu. Robimy kolaże. Montujemy vlogi Asi, chociaż z tym jesteśmy dosyć mocno spóźnione, ale obwiniamy za to problemy z laptopem. I a propos tego, czy w końcu ci naprawili to przegrzewanie? Czy musiałaś w końcu kupować nowego laptopa, albo czy dali ci tego nowego laptopa i jak bardzo musiałaś się z tym męczyć? Robimy dużo łopaczy.
Ostatnio w ogóle się wkręciliśmy w rzeźbienie, że ci tutaj pokażę trochę. Zrobiliśmy sobie taką klatkę, powiesiłyśmy w niej ptaka, to będzie seria samobójczych ptaków. To jest jedna rzecz. Zrobiłyśmy tutaj górę. To jest góra taka cukierkowa, powiedzmy. I dla drugiego ptaka, żeby go zabić, zrobiłyśmy taką wielką, wielką górę. I zobaczymy, co z tego też wyjdzie. Mam nadzieję, że może ci się to sprzedało. Bo ja nie wiem, gdzie my to pomieścimy, moja droga. Czy może masz już swoje własne studio, w którym możesz przechowywać ten cały swój shit? Czy w ogóle jeszcze to robisz, powiedz mi, bo może stwierdziłaś, że nie ma z tego zysku i nie wiem, zarzuciłaś to, chociaż wolałabym, żebyś tego nie robiła, bo sprawia nam to w sumie dużo radochy. No ale wiesz, nigdy nic nie wiadomo, tym bardziej, że tych chłopaczy już ci się zrobiło tutaj 56. Ale też może po prostu wzięłaś to za ten marketing i jakieś to profity ci w końcu zaczęło przynosić, bo to też jest całkiem możliwe, bo na razie się z tym bardzo, bardzo ociągamy. Ale w każdym razie mam nadzieję, że nie przestałaś tego robić, bo to naprawdę te pomysły do nas napływają cały czas i jest ich tak dużo, że mam nadzieję, że nigdy ci się po prostu nie skończą pomysły i zawsze będziesz je realizować. Czy w końcu się wziąłeś za tą muzykę? Plany te są już od 2019 roku i to są już 2 lata. I powiedz mi, czy ty się w końcu za to wzięłaś? Czy stwierdziłaś po prostu, że trzymasz się już sztuki wizualnej i podśpiewujesz sobie tylko pod prysznicem? A może już miałaś jakieś koncerty, moja droga, to ty w końcu odważyłaś się jakby śpiewać publicznie też. To jest takie cały czas w takiej sferze platonicznej. Gdzie teraz mieszkasz? Teraz jesteśmy czerwiec 2021 w Poznaniu. Mieszkamy z siostrami i z Oliwią. Czekamy, aż Aśka wróci z Korei i będzie też mieszkać z nami. Potem mamy zamiar się przeprowadzić też raczej gdzieś w Poznaniu, ale w ciągu tych 4 lat mogło się bardzo dużo zmienić. Może się w końcu wyprowadziłaś z Asią do lasu też, bo takie są też plany. A, czy masz swoje mieszkanie? Bo to też może dostać takiego przypływu gotówki, że nawet sobie dom teraz kupiłaś. Kto wie, może wygrałaś w totolotka, chociaż w niego nie grasz w ogóle, więc opowiedz mi jeszcze, jak się miewa mama, tata, Kinga, Natalia, co tam u Joanny, jak się Joanna miewa, jak jej się kariera toczy, czy jest szczęśliwa, czy mieszkacie razem, czy za Agatką biega już takie statko Michalaków małe, czy jesteś zakochana, czy byłaś zakochana, czy może wciąż się boisz, że ci się świat zawali. Na razie mamy tak kilkuletni już staż singielki i no czujemy się z tym dobrze, ale wiadomo, że są takie kryzysiki małe. Czy zlewaczałaś jeszcze bardziej? Czy jesteś weganką? Jak tam świat? Czy planeta już jest oficjalnie skazana na wymarcie? Czy ludzie w końcu ogarnęli jakieś długoterminowe myślenie przyczynowo-skutkowe i coś się jednak zmieniło? Jak tam Polska? Bo na razie to nie wygląda za dobrze. No ale może też się właściwie wjechałaś za granicę i masz to po prostu gdzieś, stwierdziłaś, że to jest zbyt toksyczne i że chcesz się od tego odciąć. Czy nauczyłaś się jakiegoś nowego języka? Bo wiadomo, że angielski nam idzie całkiem spoko, ale może przypomniałaś sobie niemiecki, może nauczyłaś się, nie wiem, koreańskiego, portugalskiego, hiszpańskiego. Jak tam twoje egzaminy? Bo jesteśmy teraz przed egzaminami zawodowymi. Możesz mi powiedzieć, czy je zdałaś? Znaczy pewnie je zdałaś, jak nie za pierwszym, to za drugim razem. Teorię już wiadomo, że zdałaś, a na praktykę jeszcze sobie trochę poczekamy do sierpnia. I zapomniałam ci jeszcze zapytać parę ważnych rzeczy odnośnie w ogóle tego, co teraz słuchasz, oglądasz i tak dalej. No bo teraz ja ogólnie słucham dużo muzyki. I co ja tam słucham? Haim, Charlie XCX, Wise Blood, Sophie, Dorian Electra, Rina Sawayama, no Grimes trochę leci jeszcze, Brockhampton. O Boże. BTS! Jakby nas zobaczyła teraz 19-letnia Anita, jakby się nami brzydziła, powiedz. Chociaż my byliśmy takie alternatywne, teraz by się na nas patrzyła z obrzydzeniem. Seriale teraz oglądamy takie bardziej true crime, coś takiego. Allen vs. Farrow był spoko, ale no to wymaga też od nas dużo frustracji, bo się sfrustrujemy tak stanem świata. I bardzo mi się podobali teraz Normalni Ludzie i serial i książka. Serial chyba zaczęłam już 3. raz oglądać, ale nie wiem, czy skończę. Filmów teraz prawie nie oglądam w ogóle, gdzie kiedyś, w sumie jak jeszcze nie było pandemii i chodziłam do kina, prawie codziennie się zdarzało. No to teraz tak prawie w ogóle nie oglądam filmów, ani żadnych recenzji. No i jeszcze odebrałam nasz dyplom, kochana. Jesteśmy już certyfikowanym magistrem, o ile cokolwiek to w ogóle znaczy. Chciałabym się zapytać,
jakie zmiany wprowadziłaś w tym swoim życiu i w sobie? Czy odkryłaś coś nowego? Co zmieniłaś? Czy zmieniłaś jakieś swoje toksyczne schematy? Czy nadal nad sobą pracujesz? Czy w ogóle stwierdziłaś, że już się to nie obchodzi? Chociaż myślę, że jesteś na tyle samoświadoma, że jednak chcesz dalej pracować nad sobą, bo żeby twoje życie było po prostu jeszcze lepsze i żebyś się jeszcze lepiej czuła ze sobą. Czy ludzie w ogóle uznają twoje zmiany? Bo teraz bywa z tym różnie i czasami masz wrażenie, że po prostu nie dają ci prawa do tych zmian. Jak tam w ogóle twoje nastawienie do świata? Czy jesteś raczej pozytywnie nastawiona do świata? Czy już stwierdziłaś, że teraz będziesz siedzieć i patrzeć, jak świat płonie, bo już nic się nie da zmienić, chociaż też w to wątpię, bo raczej teraz mamy takie chęci do działania i mamy też jakby w głowie taki duży projekt, który nie wiem, czy zrealizowałaś, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi i będziesz w stanie mi o tym opowiedzieć. No, chyba po prostu też chciałam ci powiedzieć, że jestem z ciebie dumna i że myślę, że naprawdę przeszłyśmy długą drogę w swoim życiu i że na pewno jeszcze i będziesz miała trochę kłód pod nogami, ale myślę, że ja naprawdę już się nie mogę doczekać, kiedy tobą będę. I po prostu mam nadzieję, że jesteś po prostu szczęśliwa i że żyjesz życie takim, jak chcesz i że nie nakładasz na siebie jakichś takich niepotrzebnych ciężarów i że nie czujesz się odpowiedzialna za cały świat też. Och. Że nauczyłaś się cieszyć po prostu tym, co masz, tak już w pełni, bo teraz już wiadomo, że jest tym lepiej niż kiedyś. I że po prostu żyjesz w momencie i się delektujesz hedonistycznie po prostu tym, co masz i reszta jakoś pójdzie. No, widziałam, że się popłaczę. Myślałam, że będzie trochę gorzej, ale po prostu Anita, masz już 40 lat i życzę ci po prostu wszystkiego najlepszego z całego mojego serca. I tyle. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Kocham cię, kochana moja. No i to tyle. Pa. Dlaczego ja przeklinam cały czas? Always keep your heart like that. Mam problem z zaprzedzeniem. Nie wiem, może po prostu się muszę przyzwyczaić do tej kamery. Hej. Co tam? Boże, to jest takie trudne. O, nie umiem się wysłowić. It felt bad. It felt right, baby. Właśnie. Powtarzamy właśnie i po prostu to są nasze dwa ulubione słowa.